Wyobraź sobie, że trzymasz w dłoni kawałek skamieniałego słońca. Mały, złocisty kamień, lekki jak piórko, ale warty więcej niż futro z niedźwiedzia czy miecz z najlepszej stali. 2000 lat temu rzymscy kupcy byli gotowi przemierzyć tysiące kilometrów, by zdobyć ten skarb. To bursztyn, złoto Bałtyku. W starożytności zwany elektronem, był ozdobą cesarskich komnat, talizmanem chroniącym przed chorobą i amuletem odpędzającym złe moce. W dzisiejszym odcinku opowiemy historię drogi, która połączyła Adriatyk z Morzem Bałtyckim, bursztynowego szlaku. Szlaku, po którym płynęły nie tylko towary, ale i wpływy, idee i legendy. Od Etrusków, przez Celtów i Rzymian, aż po współczesnych podróżników. Zajrzymy do rzymskich kronik. Odnajdziemy ślady kupców w polskich kurhanach i wyruszymy na rowerową wędrówkę trasą, którą przed wiekami przemierzały karawany. Bo bursztynowy szlak to nie tylko opowieść o handlu. To historia, która wciąż biegnie, choć minęły całe tysiąclecia. Bursztyn, skamieniała żywica pradawnych drzew iglastych, narodził się miliony lat temu. W czasach, gdy Europę pokrywały gęste, wilgotne lasy, pnie drzew pękały, uwalniając krople żywicy. Spływały one po korze, zamykały w sobie owady, fragmenty liści i pyłek kwiatów. Potem trafiały do ziemi lub do rzek, a po tysiącach lat przeobraziły się w złociste bryły, które Bałtyk od wieków wyrzuca na plażę. Ludzie dostrzegli jego piękno bardzo wcześnie. Już w epoce kamienia i brązu bursztyn zdobił groby i był częścią amuletów. Z czasem stał się przedmiotem dalekosiężnego handlu, nawet tam, gdzie morza nie widziano nigdy. 3000 lat temu znali go Etruskowie, twórcy niezwykłej cywilizacji w północnej Italii, która powstała między rzekami Arno i Tyber. Używali bursztynu w biżuterii, zdobnictwie, a także w rytuałach pogrzebowych. Dla nich był symbolem statusu i kontaktów ze światem odległym o setki kilometrów. Wtedy jednak nad Bałtyk nie wyruszali jeszcze kupcy z południa. Handel miał charakter pośredni. Bursztyn wędrował z rąk do rąk, od ludów nadbałtyckich, przez lokalnych handlarzy wreszcie do Celtów, którzy kontrolowali szlaki prowadzące w głąb kontynentu. To oni dyktowali ceny, decydowali, gdzie i do kogo bursztyn trafi, a sami bogacili się, sprzedając go italskim rzemieślnikom i elitom. Ten złocisty kamień, zwany w starożytności elektronem, miał jednak znaczenie większe niż tylko ozdobne. Wierzono, że posiada moc, że noszony na szyi chroni przed chorobami, odpędza złe duchy, a sproszkowany, zmieszany z miodem czy olejem różanym, potrafi leczyć gorączkę, bóle gardła, a nawet choroby uszu. U Greków i Rzymian fascynację bursztynem wzmacniał jego tajemniczy urok. Po potarciu przyciągał drobne przedmioty, co później dało początek samemu słowu elektryczność, od greckiego elektron. Nic więc dziwnego, że jego wartość rosła z każdym stuleciem. Każdy chciał zdobywać bursztyn, ale droga nad Bałtyk była daleka i ryzykowna. Dopiero jeden gracz postanowił zmienić reguły, usuwając pośredników i sięgając po złoto północy u źródła. Tym graczem był Rzym, największe imperium swoich czasów. W I wieku naszej ery sytuacja w Europie zmieniła się radykalnie. Rzymianie, po podboju terenów nad Dunajem, zyskali nowy przyczółek do wypraw w głąb barbarzyńskiej północy. Dotąd skazani na drogi przez pośredników, teraz mogli wysyłać własne ekspedycje, szybsze, bezpośrednie i co najważniejsze bardziej opłacalne. Właśnie wtedy rozpoczął się złoty wiek bursztynowego szlaku. W rzymskich magazynach i warsztatach zaczęły pojawiać się bryły bursztynu wielkości pięści. Wysadzane nim były cesarskie insygnia, uchwyty mieczy, szkatuły i ozdoby świątyń. Wśród najgłośniejszych wypraw była ta z czasów cesarza Nerona. Pliniusz Starszy opisał w swojej historii naturalnej, jak wysłannik cesarza, rzymski Ekwita, wyruszył z Carnuntum, rzymskiej osady nad Dunajem, i po długiej podróży dotarł aż do wybrzeży Bałtyku, prawdopodobnie na Półwysep Sambijski. Przywiózł tak ogromne ilości bursztynu, że na igrzyskach gladiatorskich sieci zabezpieczające arenę miały w każdym węzełku zatkniętą bryłkę,
a broń i dekoracje lśniły złocistym blaskiem. Największy kawał ważył ponad 4 kilogramy. Wyprawy miały różny charakter. Niektóre były oficjalnymi misjami państwowymi, organizowanymi przez administrację cesarską. Inne przedsięwzięciami prywatnych kupców, którzy inwestowali własne środki w nadziei na zysk. Działały nawet, dziś można by rzec, firmy i spółki kupieckie, które specjalizowały się w wymianie północ-południe. Bursztyn był towarem luksusowym, a luksus zawsze oznacza politykę. Dla Rzymu handel złotem Bałtyku był narzędziem wpływu. Pozwalał nawiązywać kontakty z wodzami plemion, zdobywać informacje o północy i umacniać swoją pozycję w regionie. Nie trzeba było stawiać tu legionów. Wystarczyło, że wódz, który pił rzymskie wino i nosił rzymską zapinkę, wiedział, kto mu to wszystko sprzedał. Tak jak bursztyn lśnił w cesarskich komnatach, tak też jaśniała jego wartość w oczach tych, którzy potrafili go zdobyć. Rzymianie zrozumieli, że ta droga na północ jest czymś więcej niż handlem. To most między dwoma światami. Bursztynowy szlak nie był jedną wydeptaną ścieżką. To raczej sieć powiązanych tras, które zmieniały się w zależności od politycznej sytuacji, pogody czy dostępności przepraw. Pewne jest jedno. Starożytni kupcy trzymali się dolin rzek. Woda była sprzymierzeńcem, ułatwiała orientację, dawała dostęp do osad, a w wielu miejscach pozwalała transportować towary łodziami. Najczęściej przyjmuje się, że główna droga zaczynała się w Akwilei nad Adriatykiem, jednym z największych centrów handlowych cesarstwa. Stamtąd karawany kierowały się przez Bramę Morawską, naturalny korytarz między Sudetami a Karpatami, a dalej na północ. Na przełomie I i II wieku naszej ery popularny wariant trasy wiódł przez dzisiejszy Wiedeń, Brno, Kłodzko, Wrocław, Kalisz, Konin, Bydgoszcz i Świecie, aż do Gdańska. Inne nitki mogły skręcać wcześniej ku Sambii, krainie słynącej z wyjątkowo dużych złóż bursztynu. Archeologia potwierdza te domysły. Na trasach, które mogły być częścią szlaku, znajdowano rzymskie monety, fragmenty ceramiki, zapinki, a nawet depozyty bursztynu. Jedno z najbardziej spektakularnych odkryć miało miejsce we Wrocławiu na Partynicach, gdzie na początku XX wieku odkopano około 1500 kg bursztynu, największy znany depozyt tego surowca na świecie. Nie wiemy wszystkiego o przebiegu tej drogi. Brak zachowanych map i szczegółowych opisów sprawia, że część trasy pozostaje zagadką. Uzupełniają ją badania archeologiczne i porównania z innymi szlakami handlowymi imperium. Jednak niezależnie od wariantu cel zawsze był ten sam: dotrzeć nad Bałtyk i wrócić z ładunkiem złotego skarbu. Nazwa bursztynowy szlak może sugerować, że przewożono nim wyłącznie złociste bryły z plaż Bałtyku. W rzeczywistości była to droga, po której wędrowało całe bogactwo północy i południa. Z południa kupcy przywozili na północ tkaniny o barwach, jakich nigdy wcześniej tu nie widziano. Wykwintne wina z Italii i Galii, naczynia z delikatnej ceramiki, a także wyroby z brązu i mosiądzu, zapinki do szat, ozdobne okucia pasów, misterną biżuterię. Z północy wędrowały w zamian worki z bursztynem, skóry i futra, szczególnie cenne bobrowe, oraz drewno, którego na północy było pod dostatkiem. W niektórych miejscach handlowano też miodem, woskiem i solą. Bursztyn był jednak królem tego handlu. Był lekki, łatwy w transporcie, a jego wartość przewyższała często cenę niewolnika. Dla rzymskich kupców stanowił idealny towar, mało miejsca na wozie, ogromny zysk w portach Morza Śródziemnego. Handel to nie tylko wymiana towarów, to także spotkania ludzi. Na trasie szlaku karawany zatrzymywały się w osadach, gdzie lokalni mieszkańcy oferowali jedzenie, schronienie i informacje o drodze. Wieczory przy ogniskach były okazją do wymiany wieści z odległych krain, opowieści o dziwnych zwyczajach innych ludów, a czasem do zawierania sojuszy. W tych chwilach bursztynowy szlak był czymś więcej niż drogą handlową. Był kręgosłupem, który łączył odległe światy, przenosząc nie tylko towary, ale też języki, wierzenia i tradycje.
Dziękuję Ci, że dotrwałeś do tego momentu. Większość osób, które regularnie oglądają nasze materiały, wciąż nie subskrybuje kanału. A dla nas to właśnie subskrypcje są największym wsparciem i motywacją, żeby rozwijać labirynt przeszłości i tworzyć coraz lepsze treści. Jeśli więc podoba Ci się ten film i chcesz pomóc nam docierać do nowych widzów, kliknij subskrybuj. To naprawdę drobiazg, a dla kanału ogromna różnica. Dzięki temu będziemy mogli częściej zabierać Cię w podróże do dawnych czasów, pełne historii, mitów i odkryć archeologicznych. A skoro mówimy o podróżach, warto pamiętać, że dla starożytnych kupców droga po bursztyn nie była jedynie przygodą, lecz ryzykowną wyprawą pełną niebezpieczeństw. Na terenie samego cesarstwa podróżnym zapewniało bezpieczeństwo prawo i rzymskie garnizony. Drogi były patrolowane, a stacje pocztowe i strażnice dbały o porządek. Karawany mogły liczyć na ochronę władz, ale wystarczyło przekroczyć granicę barbarzyńskich ziem, by sytuacja zmieniła się diametralnie. Tutaj nie czekały wybrukowane trakty i legionowe posterunki. Drogi prowadziły przez gęste lasy, rzeki bez mostów i nieprzewidywalne tereny. Ryzyko napadu czy zasadzki było realne. Lokalne grupy znały teren lepiej niż ktokolwiek inny. Mogły czekać w wąwozach, lasach i przy przeprawach. Dlatego karawany były dobrze zorganizowane, złożone nie tylko z kupców, ale też strażników i przewodników, którzy znali szlak. Sama podróż trwała miesiące. Zmieniające się pory roku, trudne warunki i choroby mogły przerwać wyprawę w każdej chwili. A jednak zysk był tak wielki, że kolejne karawany wyruszały z południa na północ, by zdobyć złoto Bałtyku. Bursztyn miał swoją cenę i nie chodzi tylko o pieniądze, ale też o odwagę, jaką trzeba było zapłacić, by po niego sięgnąć. Bursztynowy szlak to nie tylko legenda opowiadana przez rzymskich historyków. Jego istnienie potwierdzają liczne odkrycia archeologiczne w Polsce. Oprócz słynnego skarbu Spartynic we Wrocławiu, ślady wymiany z Rzymem odkryto także w innych miejscach. W województwie łódzkim przebadano kurhany książęce w Przywozie i Łęgu Piekarskim z II wieku naszej ery. Znaleziono tam bogato wyposażone groby, w których obok lokalnych wyrobów spoczywały przedmioty importowane z południa. Świadectwo kontaktów dalekosiężnego handlu. W Tumie, Konopnicy czy Kuźnicy Skakawskiej zachowały się grodziska i ślady dawnych osad, które rozkwitały dzięki bliskości szlaku. Tam, gdzie przebiegały drogi kupieckie, gromadziły się społeczności, powstawały targowiska, a lokalna ludność mogła czerpać zyski z wymiany. Na Kujawach i Pomorzu badacze natrafili na rzymskie monety, fragmenty ceramiki i ozdób. Takie znaleziska nie są przypadkowe. Wskazują na punkty, gdzie karawany zatrzymywały się, by handlować, odpocząć lub wymieniać towary na dalszą podróż. Archeolodzy odkryli także, jak przechowywano bursztyn. Bryły chowano w ziemnych jamach, by nie wietrzały, futra i skóry gromadzono w drewnianych budynkach, a całe zapasy czekały na przybycie kupców z południa. To dowód na zorganizowaną sieć wymiany, w której lokalni handlarze pełnili rolę pośredników. Widać wyraźnie, że szlak bursztynowy nie był jedynie przelotową drogą przez barbarzyńskie ziemie. Był katalizatorem rozwoju. Sprawiał, że lokalne osady stawały się punktami o strategicznym znaczeniu, a ich mieszkańcy zyskiwali dostęp do dóbr, które wcześniej wydawały się odległym luksusem. Dziś, kiedy patrzymy na mapę znalezisk w Polsce, od Śląska, przez Wielkopolskę i Kujawy, aż po Pomorze, możemy odtworzyć dawne szlaki wędrówek kupców. Każda moneta, każda zapinka, każdy fragment ceramiki to mały ślad po wielkiej historii, która naprawdę tu się rozgrywała. Choć złoty wiek bursztynowych wypraw minął wraz z upadkiem Imperium Rzymskiego, pamięć o dawnym szlaku przetrwała. I do dziś można nią podążyć. W Polsce odtworzono trasę znaną jako Europejski Szlak Bursztynowy, która prowadzi przez miejsca związane zarówno z handlem w starożytności, jak i z późniejszym rozwojem osadnictwa. W województwie łódzkim znajdziemy kurhany, średniowieczne grodziska, romańskie i gotyckie kościoły, zamki oraz skanseny, które tworzą mozaikę historii tej drogi.
To przestrzeń, gdzie rzymskie wpływy spotykają się ze słowiańską tradycją i polskim folklorem. Wędrówka szlakiem to także kontakt z naturą. Doliny Warty, Bzury i Prosny, przełomowe odcinki rzek, rezerwaty przyrody, a nawet ornitologiczny raj nad Jeziorskiem to miejsca, które dziś oferują coś więcej niż tylko archeologię. To krajobraz, który wciąż przypomina o dawnej roli tej ziemi jako korytarza handlowego Europy. Jeszcze szerszą perspektywę daje bursztynowy szlak Greenways, międzynarodowa trasa rowerowa i piesza łącząca Polskę, Słowację i Węgry. To współczesne wcielenie starożytnej drogi oparte na idei zrównoważonej turystyki i ochrony dziedzictwa. Jadąc nią można nie tylko podziwiać krajobrazy, ale i odwiedzać ekomuzea, próbować lokalnych produktów, poznawać tradycje i kulturę regionów. Symbolem Greenways stała się jarzębina. Co roku dzieci i młodzież sadzą kolejne drzewa wzdłuż trasy, a ich pomarańczowe owoce przypominają o bursztynie, złocistym skarbie, który od wieków był powodem spotkań ludzi z różnych stron Europy. W ten sposób dawny szlak handlowy stał się dziś szlakiem kulturowym i przyrodniczym, zapraszającym podróżników do odkrywania przeszłości w teraźniejszości. To dowód, że historia nie jest zamkniętą księgą. To opowieść, którą można wciąż przeżywać, wędrując dawnymi drogami. Bursztynowy szlak był czymś więcej niż drogą handlową. To arteria, która łączyła odległe światy, Bałtyk i Adriatyk, barbarzyńców i Rzymian, lasy północy i kamienne fora południa. To właśnie tędy wędrowały nie tylko towary, ale i idee, wierzenia oraz zwyczaje. Każdy kawałek bursztynu, który trafiał do cesarskich komnat, niósł ze sobą historię ludzi z Nadbałtyku. Każda rzymska moneta znaleziona w polskiej ziemi to dowód, że byliśmy częścią większej opowieści o Europie. I choć od tamtych czasów minęły całe tysiąclecia, ten szlak wciąż żyje w archeologii, w krajobrazie i w nowoczesnych trasach turystycznych. To dziedzictwo, które przypomina, że historia nie kończy się w książkach. Ona czeka na nas w ruinach, w muzeach, na leśnych drogach i w bursztynowych bryłach wyrzucanych przez morze. Niestety to już koniec tej opowieści. Dziękuję Ci za wspólną podróż po tej niezwykłej drodze. Jeśli podobał Ci się ten odcinek, zostaw subskrypcję. To właśnie dzięki Twojemu wsparciu możemy rozwijać labirynt przeszłości i tworzyć coraz lepsze materiały. Pamiętaj, dla Ciebie to jedno kliknięcie, a dla nas ogromna pomoc w odkrywaniu kolejnych tajemnic historii. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.